wenezuelskiej karaibskiej wyspie Margarita w hotelu Playa Esperia El Aqua. Czy wybór ten był trafny, ocencie sami. Zapraszam zatem na filmową wycieczkę po resorcie. Spory zadaszony podjazd daje zarówno cień, jak też ochronę przed tropikalnym deszczem. Roślinne obsadzenia dają namiastkę tropikalnego raju. Pobliska fontanna, jak też sztuczny wodospad zachęcają do kojącego wypoczynku. W przestronnej recepcji załatwiamy niezbędne formalności meldunkowe. Na przylatujących w nocy gości czeka tu nawet lunchbox ze suchym prowiantem. Niestety, bywa, że nie wszystka obsługa recepcji mówi po angielsku. Bywa, że w kontaktach posługuje się wbudowanym w telefon translatorem. W tym miejscu warto przy okazji wspomnieć o całkiem dobrze śmigającym na terenie całego resortu bezpłatnym internecie Wi-Fi. Przestronne lobby zachęca do wypoczynku, spotkań ze znajomymi, czy też oczekiwania na transfery bądź wycieczki fakultatywne. Nad naszym bezpieczeństwem oraz spokojnym wypoczynkiem czuwa Najświętsza Panienka. Od razu zatem widać, do jakiego kręgu kulturowego przyjechaliśmy na nasze wakacje. W długim, zadaszonym holu, poza miejscami do wypoczynku, widzimy także sklep spożywczo-monopolowy, butik z odzieżą oraz stoiska z pamiątkami. Wybór spory, a ceny niewygórowane. Nie musimy zatem martwić się o nasze pamiątki z podróży. Główną atrakcją tego miejsca jest oczywiście skupiający hotelowe życie bar. Widziany tutaj jest najdłużej działającym w resorcie, będąc otwartym w godzinach od 17 do 1 w nocy. Serwowane przez barmanów drinki są solidne i całkiem smaczne. Bywa niestety, że czasem brakuje do nich składników. Na szczęście rumu i coli nigdy tu nie brakuje. Wieczorami bywa tu całkiem gwarnie, a w weekendy czas umila profesjonalny DJ. Bywa wtedy tu bardzo, bardzo głośno. Po sąsiedzku znajduje się hotelowa jadalnia, w której serwowane są wszystkie 3 posiłki. Przejdźmy zatem do oferty kulinarnej. To niestety jest piętą achillesową resortu. Kto liczy tu na Egipt czy Turcję w wydaniu karaibskim, będzie raczej rozczarowany. Generalnie jada się tu skromnie, mało urozmaicenie, z bardzo ograniczonym wyborem dań. No i cóż, raczej nie zjada się tego z apetytem. Brakujące potrawy nie uzupełnia się na bieżąco i robi się to dość opieszale. Gdy idziemy na posiłek w więcej niż 2 osoby, bywa, że kelner pomyli czasem zamawiane do konsumpcji napoje, przynosząc nam zupełnie coś innego, gdy będzie tego więcej niż 1 na głowę. Tak wygląda mniej więcej typowe śniadanie. Skromne, niewyszukane i ciągle takie same. Przejdźmy zatem do serwowanego w godzinach od 12 do 15 obiadu. Generalnie z ciepłych dań to tyle, co widać na filmie, czyli ryż, gotowane warzywa, makaron bez dodatków i jakieś mięso. Do tego mamy też zupę dnia, skromny wybór sałatek, no i serwowane do każdego posiłku arbuz oraz papaja. Z kolei pieczywo oferowane jest do każdego posiłku. Bywa, że przychodząc nie w czas, często zastajemy takie oto obrazki kulinarnego pustostanu. Jak widać po moim talerzu, mój codzienny obiad nie wyglądał zbyt obficie, urozmaicenie i zachęcająco. Dodam, że wyglądająca z pozoru apetycznie wołowina bywała często tak twarda, że nie szło jej ani pokroić, ani tym bardziej zjeść. A oto nasza kolacja, która serwowana jest w godzinach pomiędzy 19 a 21. Zbrylony ryż, mimo podgrzewania zwykle chłodne, jakieś lokalne kukurydziane kulki o nieokreślonym smaku, smażone ziemniaki, które tu uchodzą za rarytas i podawane są zwykle do kolacji, oraz jakieś mięso. Akurat w tym dniu była dość wysuszona ryba i pokrojona w formie gulaszu, niezjedzona z obiadu, wspomniana twarda wołowina. Dania smażone na miejscu były bardziej zjadliwe, dlatego zwykle tam ustawiała się kolejka.
Możemy też nasycić się zapamiętaną z obiadu zupą dnia, kilkoma sałatkami oraz dopchać to wszystko suchym chlebem, papają i arbuzem oraz kawałkiem ciasta. Tak oto prezentuje się kulinarny, resortowy dzień jak co dzień. Nałożone na talerz dania jadłem więc nie ze smakiem, ale żeby nie być głodny. Z kronikarskiego obowiązku dodam tylko, że w godzinach popołudniowych serwowane są także napoje gorące oraz przekąski, o których raczej nie warto więcej wspominać. Kulinaria odłóżmy zatem na bok, bo po co sobie psuć wakacyjny nastrój? W końcu jesteśmy na Karaibach u wybrzeży Ameryki Południowej. Cieszmy się zatem chwilą, zapoznając się z topografią dość rozległego resortu. Mimo że czasy swej świetności miejsce to ma już dawno za sobą, warto wspomnieć, że w okresie swej prosperity był najlepszą, niemal elitarną miejscówką na wyspie. Tu także spośród wszystkich hoteli po raz pierwszy na Margaricie wprowadzono formułę all inclusive. Bujna przyroda, a zwłaszcza tak bardzo kojarzące się z Karaibami, gęsto porastający ośrodek, palmowe zagajniki to bez wątpienia atuty tego miejsca. Zgrupowane wokół 3 basenów kompleksy parterowych bungalowów swym wyglądem wpisują się w malowniczy teren. Często bywa, że bez tłoku i hałasu w towarzystwie papug, iguan, a czasem nawet kolibrów można zatem spokojnie cieszyć się chwilą, mając często basen wyłącznie dla siebie. Wygrzana słońcem woda daje ukojenie od spiekoty, pozwalając cieszyć się letnią zadymą w środku wenezuelskiej zimy. Ładnie prezentujące się na zewnątrz, ubrane w pastelową żółć bungalowy w swym wnętrzu prezentują się dość skromnie, rzekłbym nawet rustykalnie. Zapraszamy do pokoju numer 5005. Jego dość mocno klimatyzowane wnętrze mieści jedno łoże małżeńskie oraz pojedyncze łóżko. Rozległe biurko z pewnością pomieści nasze wakacyjne skarby. Wbudowana szafa zawiera nieodpłatny sejf oraz miejsce na naszą odzież, choćby tą zimową, oczekującą na wieszakach na nasz powrót do Polski. Pokoje niestety nie posiadają lodówek. Przylegająca do pomieszczenia mieszkalnego łazienka nie jest klimatyzowana i posiada jedynie uchylne wieczniki. Na jej wyposażeniu są podstawowe kosmetyki, papier toaletowy oraz codziennie zmieniane ręczniki. A, uwaga! Znajduje się tu jedyny kontakt pasujący pod europejskie gniazdka. Pamiętajmy jednak, że napięcie w sieci elektrycznej wynosi w Wenezueli 120 V. Spacerując po rozległym terenie, odkrywamy pozbawioną żywego ducha, przylegającą do drogi sąsiednią białą strefę bungalowów. Ponownie dochodząc do recepcji, wkraczamy w świat strefy premium. Ładne, jednopiętrowe, nowoczesne zabudowania dysponują nieco większą przestrzenią oraz wyższym standardem w porównaniu do bungalowów. Wzorem tych pierwszych także pokoje premium nie posiadają lodówek, które dodawane są na zamówienie w miarę dyspozycyjnych możliwości. Centralną część strefy premium zajmuje pokaźny, ogólnodostępny basen z przylegającym doń poolbarem, czynnym zazwyczaj między godziną 11 a 18. Do strefy premium przylega centrum szkoleniowe ze sporą salą spotkań z oferującymi wycieczki rezydentami tour operatorów. Po drugiej stronie drogi widzimy nieczynną część hotelową premium. Tuż obok ujrzeć można górujące nad otoczeniem wysokie budynki hotelowe. Nazwany przeze mnie urbexem pustostan obecnie zamieszkują po części jedynie pracownicy resortu. Ten nieco upiorny, smutny widok jest efektem dość długiego turystycznego marazmu. Resort przez długi czas był bowiem zamknięty i dopiero od kilku lat powoli zaczyna się odradzać. Pozostające przez lata nieużytki wymagają remontów oraz przywrócenia do ponownej używalności. Jak widać, resort ma nadal spory potencjał.
Patrząc na ogrom tych wszystkich budynków oraz ilość pustych obecnie miejscówek, cieszę się, że przyjechałem tu w czasach niedoborów. Nie wyobrażam sobie bowiem spędzenia tu wakacji przy pełnym obłożeniu. Z racji pojawiającego się tu hipotetycznie ogromnego zatłoczenia i olbrzymiego harmidru, na pewno nie byłoby to miejsce dla mnie, na moje wymarzone wakacje. Póki co cieszę się tym może nieco sfatygowanym, ale na razie całkiem kameralnym rajem, dzieląc to miejsce z relatywnie niewielką grupą osób. Podczas naszej wędrówki po resorcie docieramy do basenu głównego. Miejsce o sporej ekspozycji słonecznej, z otoczonym leżakami największym w resorcie wielokształtnym basenem. W jego pobliżu widzimy hotelowe grillowisko, gdzie czasem organizowane są zachwalane przez wszystkich tematyczne kolacje barbecue. W tym miejscu z czystym sumieniem dodam, że podczas grill party hotel rzeczywiście nadrabia kulinarne niedociągnięcia. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że tuż obok basenu znajduje się czynny w godzinach od 11 do 18 bar. Spacerując zadbanymi alejkami podziwiamy piękną zieleń, kwitnące kwiaty oraz kojarzone z egzotyką urzekające wybujałe palmy. Po drodze mijamy strefę boiskową. Chętnych jak zwykle niewielu. Być może za sprawą braku na terenie obiektu aktywnych animatorów. Z jednej strony przybyli goście mogą podczas swych wakacji poczuć błogi, święty spokój. Z drugiej zaś strony pojawia się choćby mała tęsknota za większą rozrywką oraz lepszym zagospodarowaniem czasu wolnego. Choćby tylko wieczorem, jakieś show, karaoke czy potańcówki. Przydałyby się nie tylko w weekendy. Mijamy Eden Club, kolejne niewykorzystane, choć najbardziej luksusowe, ziejące pustkami miejsce na terenie resortu. Stąd już tylko kawałek do ulokowanego najbliżej plaży baru. Tak jak w wypadku wszystkich dziennych barów z jego uroków korzystać możemy w godzinach od 11 do 17. Pomimo marnego wystroju alkoholowej ekspozycji, pustych półek i częstych niedoborów różnych składników do drinków, pracujący tu barman robi co może, aby zadowolić swoich gości. To właśnie tu wykonałem moje pierwsze zaplanowane na wyjazd zadanie. I pierwsze zadanie wykonane. Wypić margaritę na margaricie. Zdrowie. Opuszczamy hotelowe mury, aby udać się na spacer po promenadzie. W pobliżu znajdują się liczne bary, kawiarnie oraz restauracje. Z tym, że po co komuś coś takiego, gdy ma w hotelowym pakiecie all inclusive. Ot choćby aby poczuć smak rewelacyjnych owoców morza, w tym wspaniałego homara, a wszystko to za przysłowiowe grosze. Skupmy się jednak na niesamowitej, bajkowej, publicznej plaży, na której to wydzielona jest część z przynależnymi do resortu bezpłatnymi leżakami i parasolami. Licząca sobie kilka kilometrów piaszczysta Playa El Aqua nosi miano najpiękniejszej na wyspie. Łagodne zejście zachęca przy spokojnym morzu do brodzenia. Ze względu na prądy kąpiących się tu raczej niewielu. Spotkać tu można za to surferów. Pamiętając, że Karaiby to stan umysłu, biorąc poprawki na wszelkie nieudogodnienia, decyzję pozostawiam Wam, drodzy widzowie. Czy warto zawitać na wenezuelską wyspę Margarita do resortu Playa Esperia El Aqua? Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.